Wiele razy słyszałem, że początek ery komputerów osobistych w naszym kraju zdefiniowały 8-bitowce takie jak małe Atari, Commodore 64 czy ZX Spectrum, tylko że żyjąc w czasach, kiedy piosenki Modern Talking niczym memy niosły się przez kopiowane w domowych zaciszach kasety, a najsłynniejszy prezenter radiowej trójki zarzekał się, że jego rozgłośnia nigdy nie puści tego w eter, wspomniane maszyny kosztujące wtedy kilkaset dolarów, nawet gdyby zostały przeszmuglowane przez żelazną kurtynę, w praktyce były poza zasięgiem kieszeni większości Polaków. Jednakże w tamtych czasach zapomniane dziś już kluby komputerowe pozwalały na pobawienie się komputerami nazywanymi wtedy spektrumami, tylko że nie były to produkty sygnowane przez Sinclaira, a rozprowadzane przez składnicę harcerską, dwukrotnie tańsze klony wypuszczone przez Timexa. Ten i jeszcze kilka innych komputerów sprzedawanych w cenie poniżej $100 tak nakręciły Itka Trzmiela, że ten postanowił działać, angażując swoich konstruktorów, którzy przyczynili się do powstania bohatera dzisiejszego odcinka, a jest nim który już samym wyglądem wyróżnia się wśród pozostałych produktów tej firmy i nie chodzi mi tylko o skojarzenia z rewolucyjną australijską stacją muzyczną, ale też o brakujący w 64 czy VIC-20 przycisk resetu, przystępniejsze przyłącze zasilacza, czy też nietypowe i przez to niekompatybilne z wspomnianymi już modelami złącza joysticków czy magnetofonu. Pod skorupę wpakowano adekwatną do numeru ilość kilobajtów pamięci RAM, procesor zgodny z klasyczną 6502, a wbudowany interpreter języka BASIC mógł wzbudzać zazdrość u posiadaczy 64, chociażby dlatego, że posiada wbudowane wysokopoziomowe komendy obsługujące joystick czy grafikę, która pozwala na wyświetlenie aż 121 kolorów, tylko że w tej jakże kuszącej na pierwszy rzut oka beczce miodu jest też łyżka dziegciu, bo konstrukcja jest totalnie niekompatybilna z pozostałymi modelami i niestety brakuje w niej tych elementów, które zdefiniowały 64, czyli sprzętowych duszków, nie wspominając już o układzie dźwiękowym. W każdym razie tańsza od 64 i mogąca teoretycznie konkurować z Spectrumem konstrukcja niestety nie spełniła oczekiwań zarówno konsumentów, jak i twórców oprogramowania i finalnie nie osiągnęła znaczącego sukcesu nawet po wpakowaniu jej do futurystycznych skorup z etykietami 116 czy +4, czy też wypuszczenia wpinanej do gniazda kartridży najszybszej w uniwersum 8-bitowych komodorków stacji dyskietek. Szukając cech wspólnych z pozostałymi modelami, można wspomnieć o gniazdach DIN pozwalających podpiąć tradycyjną stację dyskietek, czy też telewizor. Nabyty przeze mnie kilka lat temu egzemplarz ma jeszcze jedno tajemnicze gniazdo, ale na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na jego temat, bo ze względu na stan maszyny i informacji o tym, że sprzedawca jej nie sprawdzał, nawet nie próbowałem jej zasilić, bo ewentualne skutki transportu oraz złego traktowania sprzęciora mogą przy płynącym prądzie wywołać zniszczenia jeszcze większe. Dlatego w pierwszej kolejności przejdę do kolejnego rozdziału tego filmu, jakim jest co kryje wnętrze. Tym razem ilość wkrętów została ograniczona przez poprzedniego właściciela do dosłownie jednej sztuki, więc przedarcie się przez zagruzowaną skorupę było znacznie prostsze, a pod klawiaturą, która z jakiegoś powodu okazała się niepodłączona, można znaleźć przykrytą ekranem płytę główną, na której pięknie. I właśnie pokazałem wam, co może spotkać kupującego, który o zdjęcia wnętrz nie dopytuje, tylko ufając sprzedawcy bez zastanowienia licytuje.
ale byłbym nudziarzem, gdybym w tym momencie marudząc na Januszów biznesu zakończył odcinek, więc jego realizacja będzie dla mnie nieoczekiwanym wyzwaniem, by sprzęciorowi przywrócić nie tylko wygląd, ale też oczekiwane funkcjonowanie. Ale zanim zacznę tę zabawę, szybkie odkurzanie, wykręcenie płyty, płukanko wodą destylowaną, szuruburu pędzelkiem, chlapu i prysznic izopropanolem w celu wyciągnięcia jak największej ilości wody, a kiedy płyta schła, szybkie czyszczenie ekranu, wykręcenie klawiatury, wzięcie skorupy na pieszczotki z wodą i preparatem do mycia plastiku, a po jej opłukaniu i odstawieniu do suszenia, najbardziej karkołomna czynność, jaką jest demontaż wszystkich przycisków klawiatury, poprzedzony wylutowaniem włącznika Caps Lock demontaż płyty stykowej, wyjęcie młoteczków, podobne pieszczoty specyfikami, ale tym razem obudowy klawiatury, przebycie każdego klawisza też tym specyfikiem i wrzucenie wszystkich na gigaleniwe wybielanie. Po złożeniu tego, co się na ten moment dało, mogłem wrócić do płyty głównej i nie ukrywam, nie wygląda to optymistycznie, bo konstrukcję trzeba uzupełnić o serce, jak i mózg, którymi są procesor oraz układ o nazwie kodowej TED, odpowiedzialny za kontakt z światem zewnętrznym, czyli generowanie grafiki, dźwięku, a także odświeżanie pamięci czy taktowanie procesora. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że na rodzimym serwisie aukcyjno-sprzedażowym akurat jest oferta sprzedaży takiego układu, lecz już w przypadku procesora nie ma tak lekko, bo ten był montowany tylko w tej serii, ale na szczęście można go zastąpić chociażby obecną w 64 wersją, tylko że potrzebna jest odpowiednia przejściówka. Także TEDa zamówiłem, a w międzyczasie po wlutowaniu hakerskiego przyłącza zasilania, sprawdzeniu podstawowych elementów obwodu, by wykryć spalony bezpiecznik, a następnie wyjęciu układów pamięci stałej i PLA, zasiliłem płytę, by stwierdzić, że raczej nie ma zwarć i 5V linia zasilania jest w porządku. Podpięty chwilę później oscyloskop pokazał, że kwarcowy generator pracuje i ponad 17 MHz przebieg generuje, więc są jakieś szanse na to, by po skompletowaniu brakujących elementów płyta odpaliła, a skoro sprzedawca TEDa gwarantuje sprawność układu, to w najgorszym przypadku i tak sygnał wideo puściła. Kilka dni później układy wraz z zamówionym TEDem zostały zaaplikowane, ale zostało jeszcze jedno wyzwanie, czyli przejściówka, którą można zamówić w wielosztukach na stronie mandaryjskiej firmy od płytek drukowanych, ale ja próbując zminimalizować ilość fantów w samotni, zamówiłem jedną bardziej lokalnie, dostając zestaw zawierający EEPROMa, 2 rzędy goldpinów, diodę i ekstremalnie skompresowaną płytkę, z której ciężko wywnioskować, jak to wszystko powinienem polutować, bo sprzedawca zamiast prostej instrukcji złożenia wolał taki tekst wydrukować i stronę zareklamować, a na niej można znaleźć sporo, oczywiście poza pożądaną treścią. Musiałem więc wesprzeć się innymi źródłami, na których można znaleźć więcej informacji, choć tam akurat opisywane są jeszcze inne modele przejściówek, niemniej jednak patrząc na schemat wersji typu zrób to sam, można zauważyć, że końcówki masowe w obu procesorach znajdują się po przeciwnych stronach, więc wystarczy sprawdzić omomierzem, w jakiej konfiguracji jest przejście z nóżki 20 dla domniemanego oryginału do 21 dla zamiennika i już raczej powinno być wiadome, jak to wszystko zlutować, a po zalutowaniu goldpinów i podstawki z prockiem zaaplikować do płyty głównej i podpiąć zasilanie, by powiedzieć, że to żyje. Ale na tym nie kończy się zabawa, bo o ile płyta główna już podnosi się i daje obraz, to jednak nie do końca kompatybilny z oryginałem procek będzie powodować, że programy z nośników zewnętrznych mogą się nie zapisywać ani ładować.
Jeśli dobrze zrozumiałem problem, to jego podłoże tkwi w mniejszej liczbie dostępnych pinów GPIO w 6510 oraz ich kolejności, więc twórcy przejściówki rekomendują dodatkowe modyfikacje w postaci podmiany kernela na taki, który zawiera dostosowane dla zamiennika Procka funkcje dostępu do urządzeń wejścia-wyjścia, a poza relatywnie prostą zmianą kości trzeba jeszcze dolutować diodę do jednego z pinów toru magnetofonu. Mam też podejrzenie, że skoro ingerencja ta dotyka kernela, to chyba nie można mieć stuprocentowej pewności, iż programy używające własnych niskopoziomowych ładowaczy z dyskietek, czyli tzw. fastloaderów, będą prawidłowo działały. A jako, że klawisze nadal się wybielały, to wtrąciłem jeszcze do filmu kilka zdań o budowie sprzęciora, który jest prostszy od 64, bo jak wspomniałem wcześniej, oprócz procesora zawiera on układ potocznie zwany TDM, a ten oprócz wspomnianych już funkcji generowania grafiki, jednokanałowego dźwięku czy odświeżania pamięci albo podawania sygnału zegarowego procesorowi, posiada też port użyty do obsługi klawiatury i joysticków, ale ponieważ ilość jego pinów nie jest wystarczająca, by opędzić wszystkie klawisze, jest on dodatkowo wspierany buforem wpiętym prosto do magistrali danych. Poza układami pamięci dynamicznej są jeszcze dwa większe, stałej, a w jednym z nich zaszyty jest wspomniany już kernel oraz zapewne dane graficzne znaków, a w drugiej interpreter języka BASIC. Podobnie jak to jest w 64, za odpowiednie rozlokowanie każdej z tych pamięci w przestrzeni adresowej odpowiada układ PLA, który też bierze udział w sterowaniu dodatkowym 8-bitowym portem, będącym właściwie 8 buforami trójstanowymi wspierającymi układ TET w obsłudze klawiatury czy joysticków. Być może niektórych z Was zaintryguje obecność wielkiego rezystora mocy na płycie, tym bardziej, że powiem, iż jest on wpięty między wejście oraz wyjście regulatora napięcia. Mam podejrzenie, że konstruktorzy mieli problemy z obciążeniem 5V linii przekraczającym możliwości układu i zamiast jak to się powinno zrobić, czyli dodatkowym tranzystorem mocy, postanowili zbocznikować regulator tańszą w tamtych czasach alternatywą. A jak już 4 tygodnie minęły, wróciłem do leniwie wybielanych klawiszy, które z racji ograniczeń mocy perhydrolu dla zwykłych śmiertelników kąpały się w nim aż tyle, niemniej jednak nadszedł ich czas, by wrócić do smutniejszego, suchego świata i jest to krytyczny moment całego procesu, bo po wyschnięciu na miejscach teraz już prawie niewidocznych zażółceń mogą pojawić się białe plamy, ale jak do tej pory udaje mi się ten problem zminimalizować poprzez wypłukanie perhydrolu wodą demineralizowaną, którą następnie staram się wyciągnąć izopropanolem i finalnie natłuścić np. olejem silikonowym albo klasycznym kosmetykiem dla majsterkowiczów. Po wytarciu klawiszy mogłem klawiaturę z powrotem złożyć w całość, na co może pójść czasu niemało, chociażby dlatego, że wcześniej nie zauważyłem, iż krzywo włożyłem młoteczek klawisza Escape, zanim płytę stykową przykręciłem, a jak już klawiatura została złożona do kupy, mogłem zacząć przymierzać się do skręcenia skorupy. Jednakże coś mnie tknęło, by w tym momencie zabrać się za ostatnie wyzwanie, jakim jest zasilanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być prostą sprawą, bo wystarczy dokupić 9V zasilacz o minimum 1A wydajności prądowej i posiadający standardowy wtyk DC, ale chcąc wykorzystać zalegające szpargały, wyszperałem dwa, z których jeden pod względem parametrów napięcia oraz maksymalnego prądu się do tego celu nadał, natomiast drugi pasującą wtyczkę przyłączeniową posiadał. Szybkim montażem pokażę Wam mało ciekawą procedurę przeszczepu, następnie test tak złożonego zasilacza pod 1A obciążeniem i już niemal byłem pewien, że wszystko można składać i odpalać, ale coś mnie tknęło, by podczas odpinania hakerskiego przyłącza upewnić się, czy aby na pewno biegunowość w gnieździe jest standardowa i wyszło, że gdybym tego nie zrobił, mógłbym tego mocno żałować. Ale dokończyłem już proces składania i zamykania skorupy komputera, by po nim wrócić do zasilacza, w którym po szybkiej rozwałce termokurczek zamieniłem bieguny tak, aby masa była w środkowej końcówce, a po zaaplikowaniu nowych termokurczek już bez obaw, że coś może się spalić, mogłem sprzęciora
odpalić. W tym momencie naszła mnie refleksja, że przyczyną braku układów i spalonego bezpiecznika mógł być podpięty przez poprzedniego właściciela standardowy 9V zasilacz. W tym momencie przeszedłem do testów i zabawy z maszyną, ale jako że żadnych dodatków, joysticków czy dedykowanego magnetofonu nie posiadam, pierwsze co zrobiłem to mozolne wklepanie basicowego programu wykorzystującego polecenia trybu graficznego, by ten przy pierwszym podejściu przyczepił się do komendy czyszczenia ekranu, która, jak ustaliłem po późniejszej analizie, w tej wersji Basica powinna być bez żadnych parametrów, ale w tamtym momencie po prostu linię zaremowałem i dalsza część efektów działania programu wyglądała tak, jakby to działać chciało, ale z lekka się rozsypywało. Niemniej jednak pomocniczo emulator odpaliłem i po małym epizodzie związanym z wielkością liter w końcu kod wkleiłem i uruchomiłem, by po usunięciu tej samej składniówki ustalić, że podczas ręcznego przepisywania popełniłem literówkę będącą przyczyną przesunięć maski w ostatniej pętli rysowania. Dużym zaskoczeniem były dla mnie wbudowane i domyślnie podpięte pod klawisze funkcyjne polecenia obsługi stacji dysków, które w 64 można było mieć dopiero po zaaplikowaniu odpowiedniego kartridża, a po wgraniu na kartę kilku gier z przepastnej biblioteki właściwie tylko 2 zadziałały, ale widząc, że większość niedziałających ma więcej niż 16 KB objętości, doszedłem do wniosku, że pewnie rozszerzenia pamięci wymagały. W sumie nie jest to trudne zadanie, bo wymaga podmiany 2 układów pamięci, przycięcia kilku ścieżek i pociągnięcia 2 linii adresowych, ale to już mogę w szorcie wysmażyć, jeśli dacie mi znać za pomocą komentarzy. Zdaję sobie sprawę, że część z Was może odczuwać niedosyt, lecz z racji, że nigdy wcześniej z tym komputerem jakiejkolwiek styczności nie miałem, myślę, że lepiej abym nie brnął w cytowanie innych źródeł, tylko kończył ten film brnąc przez podsumowanie. Mimo bolesnego strzału w stopę, jakim okazał się zakup bohatera odcinka, patrząc na ceny sprawnych egzemplarzy, to jakimś sukcesem mogę nazwać fakt, że udało się go nie tylko w miarę sensownie odnowić, ale też i odpalić. Choć sama skorupa w swoich czasach była niebanalna, to przyrównując wnętrze do innych modeli, chęć zgarnięcia części rynku tanich komputerów jest jednak zauważalna. Nie wiem jak w innych krajach, ale w naszym jego obecność faktyczna była tak znacząca, że niemal homeopatyczna. Skąpa ilość programów i gier każą podchodzić do tej jednostki jak do przyrodniczej ciekawostki, która raczej będzie interesowała tylko hardkorowych kolekcjonerów albo też wąską grupę, która bohatera odcinka w dzieciństwie posiadała. A, i jeszcze to tajemnicze gniazdo DIN przez poprzedniego posiadacza zainstalowane okazało się być nieużywane. I pozwólcie, że w tym momencie zakończę ten film tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się.